Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Maciek sam w domu. Zgodnie z zapowiedzią zajmiemy się dzisiaj postarzaniem ściany. Mam tu przed sobą próbki desek. Są to próbki z każdego etapu wykonywania tej ściany, ponieważ zdecydowanie najlepszym sposobem na zrobienie takiej ściany jest zaplanowanie wcześniej, przed zamontowaniem takiej ściany. Każdą deskę pojedynczo trzeba przeszczotkować, zabejcować, zabarwić odpowiednio, przeszlifować i dopiero dociąć na wymiar i zamontować gotową deskę. Później pokażę, dlaczego warto to zrobić, dlaczego warto poświęcić temu czas. Teraz pokażę Wam próbki, czyli deski, które zmieniały się z każdym etapem pracy. Tu mamy deskę czystą, białą deskę świerkową, prosto ze sklepu. Deska oheblowana, gotowa do montażu na ścianę. Jednak warto zrobić to tak, jak ja zrobiłem. Tu mamy deskę szczotkowaną, szczotką taką jak ta. Możecie to zrobić zwykłą szczotką drucianą, metalową. Robimy to oczywiście wzdłuż słojów. Po co? Po to, żeby przy następnym etapie, czyli bejcowaniu, bejca weszła w te rowki, które natniemy po prostu w głąb miękiszu drzewa i później, gdy będziemy szlifować, nie będzie możliwości wybrać tak głęboko tej bejcy. Zawsze zostawi to fajny taki postarzony ślad. Także tu mamy deskę przeszlifowaną szczotką. Tu mamy deskę bejcowaną. Użyłem do tego bejcy olejnej. Ta bejca jest praktycznie czarna. Możecie użyć mniej kontrastowych spraw. Ja akurat chciałem taki efekt. I tak, po wyschnięciu bejcy przejechałem tą bejcę w drugiej kolejności poliuretanową farbą do podłogi. Akurat taki odcień siwawy, biały. Przejechałem to gąbką. Zobaczycie to na filmie, jak to wyglądało. Można pominąć ten krok, ale pokażę Wam na próbkach, że akurat ja chciałem uzyskać taki efekt później szarości tutaj, takiej po prostu niebieskiej nutki w tej desce, żeby po prostu komponowało się to z resztą pomieszczenia, bo akurat ten kolor jest tu użyty. Tu mamy deskę, która została przeszlifowana po wyschnięciu tej deski. Została tylko przeszlifowana szlifierką oscylacyjną. Sami decydujemy, do jakiego momentu szlifujemy, czy chcemy to uzyskać ciemniejszy czy jaśniejszy odcień. To już decydujemy my. Następne 3 deski to są deski już gotowe, czyli deski pociągnięte lakierem bezbarwnym, podłogowym, wodnym, półmatowym. To jest pociągnięte tylko raz, z tego względu, żeby zabezpieczyć po prostu tą ścianę, żeby przy użytkowaniu była dobrze zabezpieczona. Myślę, że lakier podłogowy spełnia wszystkie parametry naszego użycia czy zużycia tej ściany. Teraz tak, tak jak wcześniej mówiłem, dlaczego warto robić tą ścianę przed montażem, każdą deskę z osobna? Otóż dlatego, że nie jesteśmy w stanie zrobić tych zakończeń tutaj, miejsc, które są akurat tu przy tej belce, tu akurat są docięte deski na równo i niepotrzebna jest żadna listwa i mamy fajny efekt z tego względu, że deska była zrobiona wcześniej. Gdybyśmy to okleili w jakikolwiek sposób i próbowali to
bejcować, szlifować, uszkodzilibyśmy tą belkę, zabrudzilibyśmy tą belkę, mielibyśmy zacieki i wiele różnych sytuacji niesprzyjających efektowi końcowemu, jaki jest w tej chwili. Także to nie podlega dyskusji. Druga sprawa jest taka, że struktura drzewa jest taka, że drzewo pracuje, prawda? Skurcza się, rozkurcza. I w trakcie skurczania, rozkurczania ono się rozchodzi i to dosyć dużo w ciągu sezonów, czy to lato, czy zima, po prostu pracuje. A tu w tej sytuacji zawsze mamy rysunek tego postarzonego drewna. Nie wyjdzie nam tutaj po prostu tak, jakbyśmy mieli niedomalowaną ścianę, tak jakbyśmy robili to na ścianie, że wyszłaby nam deska po prostu niepomalowana. Także moim zdaniem jest to sprawa, która wymaga uwagi i zachęcam do zrobienia akurat w ten sposób ściany, aby cieszyć się pięknem przez wiele lat. Zobaczycie na filmie krok po kroku, jak to zrobiłem i mam nadzieję, że zainspiruje kogoś do zrobienia podobnie albo bardzo podobnie. Dziękuję. Zapraszam. Thank you.